Wojna w Iranie nie przestraszyła operatorów gazociągów i ropociągów w Polsce. Doszło do zatrzymania kolejnego tankowca floty Widmo. Drugie dno ataku USA na Iran może dotyczyć blokady naftowej Chin i uderzenia w Rosję. Jest 2 marca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Drugie dno ataku na Iran. Jaki jest cel operacji i stan obecny ataku USA i Izraela na Iran? Być może celem jest zmiana władzy. 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły zmasowany atak na Iran. Głównym celem operacji może być obalenie obecnego reżimu. Trwa paraliż państwa, zniszczono irańską obronę przeciwlotniczą i zlikwidowano kluczowych oficjeli. 1 marca potwierdzono zgon lidera religijnego Alego Chomejniego. Amerykanie i Izraelczycy wzywają Irańczyków do zmiany rządu, oferując amnestię siłom bezpieczeństwa. Ze względu na autonomiczną strukturę irańskiego dowodzenia, ataki odwetowe na Bliskim Wschodzie już się rozpoczęły, zakłócając ruch lotniczy i morski. Jest także drugie dno konfliktu, którym może być m.in. uderzenie w Chiny. Prawdziwym geopolitycznym powodem interwencji może być plan odcięcia Chin od dostaw ropy w razie ewentualnej inwazji na Tajwan. Chiny importują aż 70% zużywanej ropy. Znaczna część trafiała tam dzięki tzw. flocie Widmo, m.in. z Wenezueli i Iranu. To może być domino geopolityczne. Niedawna zmiana władzy w Wenezueli, podporządkowanie jej polityce USA, a teraz upadek reżimu w Iranie to potężne ciosy w chińskie łańcuchy dostaw. Świadome zagrożenia Chiny budują obecnie rekordowe rezerwy surowca i dywersyfikują źródła dostaw. Warto spojrzeć na działania w Iranie w kontekście wcześniejszej zmiany władzy w Wenezueli. Mogłaby ona doprowadzić do podporządkowania kolejnego eksportera ropy polityce USA i potencjalnej blokady dostaw do Chin w ramach większej konfrontacji. Chiny są zależne od importu ropy, sprowadziły około 70% zużycia w 2025 roku. Większość surowca dociera do nich drogą morską, to około 90% dostaw. Oficjalnie importowały tylko około 15% ropy naftowej z Iranu i Wenezueli. Jednak oficjalne dane nie odzwierciedlają dobrze rzeczywistości, bo robiły to Chiny także za pośrednictwem tankowców floty Widmo, także rosyjskiej, stosując często handel wymienny z użyciem dóbr objętych restrykcjami Zachodu. Według Center on Global Energy Policy Chińczycy właśnie przez groźbę blokady naftowej zaczęli dywersyfikować dostawy i sprowadzać więcej ropy z Brazylii oraz Indonezji. Chińczycy budują także rekordowe zapasy ropy naftowej, które mogą być przydatne w razie konfrontacji z USA o Tajwan. Według Rystad Energy Chińczycy zgromadzili już 11,6 milionów baryłek ropy, z czego 430 000 w zeszłym roku. Do tego potrzebna będzie jednak stabilność oraz przejęcie kontroli nad Iranem przez siły proamerykańskie. To zależy od dalszych losów konfliktu, który mógłby się skończyć szybko, jak wojna 12-dniowa w czerwcu 2025 roku, albo wymagać długotrwałego zaangażowania, jak na przykład misja w Iraku. Chińczycy skrytykowali atak na Iran. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych, powstrzymania się od dalszej eskalacji napiętej sytuacji oraz do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz utrzymania pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, napisał resort spraw zagranicznych Chin. Zareagowali także Rosjanie. Siergiej Ławrow podkreślił gotowość Rosji do pomocy w poszukiwaniu pokojowego rozwiązania opartego na prawie międzynarodowym, wzajemnym szacunku i równowadze interesów, czytamy w komunikacie. Rządy w Moskwie i Pekinie poprzestały na razie na werbalnej krytyce ataku na Iran. Nie jest jasne, czy będą w stanie zareagować inaczej na działania Stanów oraz Izraela. Jeżeli USA faktycznie atakują kolejne reżimy wspierane przez Chiny i Rosję w celu przejęcia kontroli nad łańcuchami dostaw ropy, to następna w kolejce może być m.in. Moskwa. Strona chińska sprowadziła co najmniej 2,6 milionów baryłek ropy objętej sankcjami w 2025 roku, z czego 1,3 miliony pochodziło z Iranu, 389 000 z Wenezueli i co najmniej 800 000 z Rosji. Chińczycy korzystają na niższej cenie wynikającej z sankcji Zachodu, które zmuszają dostawców do oferowania obniżek o nawet $30 na baryłce w celu zrekompensowania ryzyka. Warto przypomnieć, że Amerykanie wprowadzili w październiku sankcje na głównych eksporterów ropy rosyjskiej, czyli Rosneft oraz Łukoil. Wcześniej obowiązywały już restrykcje wobec Gazprom Nieftu i Surgut Neftegazu. Przez cieśninę Ormus przepływa ponad 30% morskich dostaw ropy i 20% LNG.
Według ekspertów Iran może zastosować taktykę selektywnych zakłóceń, tak mówi Hamid Reza Azizi z SWP Berlin, którego pozdrawiam z tego miejsca. Irańczycy mogliby wówczas działać jak jemeńscy Huti na Morzu Czerwonym. Zwiastunem takiego działania może być niedawny atak na tankowiec Skylight. Nawet sama groźba blokady winduje koszty ubezpieczeń. Ropa Brent skoczyła po ataku z 73 do $77 za baryłkę. Nie wiadomo co dalej. Są co najmniej dwa scenariusze z punktu widzenia Zachodu. Moskwa i Pekin ograniczają się na razie do słownej krytyki USA. Według przecieków z Białego Domu kolejnym celem amerykańskiej administracji może być Kuba, a docelowo całkowite stłamszenie eksportu ropy z Rosji. Scenariusz optymistyczny dla Zachodu zakłada szybką zmianę władzy, powołanie rządu tymczasowego. Według Donalda Trumpa jest już 3 kandydatów, a potem spadek cen dzięki powrotowi irańskiej ropy na rynek. Scenariusz pesymistyczny zakłada długotrwały konflikt niczym ten w Iraku, związanie sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie i ropa szybująca do $150 za baryłkę. Podcast Energy Drink będzie śledził na bieżąco sytuację. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Jest bezpiecznie. Polska dysponuje rozbudowaną infrastrukturą magazynową ropy i paliw gotowych. Infrastruktura zarządzana przez PERN zapewnia elastyczność operacyjną, co pozwala utrzymać stabilność dostaw i ciągłość funkcjonowania systemu, podał operator rurociągów PERN. System przesyłowy gazu w Polsce funkcjonuje stabilnie. Bezpieczeństwo dostaw pozostaje w pełni zabezpieczone, podał operator gazociągów Gaz-System. Ustawa sieciowa przeszła. Sejm przyjął ustawę sieciową przygotowaną przez resort energii. Zakłada ona nowe obowiązki dla wszystkich projektów OZE starających się o przyłączenia. Ma pomóc usuwać fikcyjne inwestycje, ale jest przedmiotem krytyki za zwiększanie kosztów po stronie deweloperów. Więcej mocy. Polska kończyła luty z zapasami gazu powyżej średniej w Europie. Polacy zgromadzili 52% pojemności, a średnia unijna to 30%. W Niemczech było to natomiast 20%. Trwa dyskusja o rozbudowie magazynów w Polsce. Teraz wieści z Europy. Regulacja zamiast derusyfikacji. Niemiecki regulator ma przejąć kontrolę nad akcjami Rosnieftu w spółkach w Niemczech, w tym w rafinerii Schwedt, ważnej dla Polski. To alternatywa wobec derusyfikacji dotychczasowego zarządu powierniczego przedłużanego co pół roku. Bingo! Belgia i Francja zatrzymały w operacji Blue Intruder tankowiec należący do floty widmo Rosji. Chodzi o jednostkę Etera znajdującą się na liście sankcji unijnych. Zdejmujemy te statki, jeden po drugim, napisał minister obrony Belgii Theo Franken. Przyznał, że Etera podróżowała pod fałszywą flagą i bez dokumentów. Krach uprawnień. Uprawnienia do emisji CO2 w Europie potaniały poniżej 70 euro za megawattogodzinę. To skutek narastającej krytyki systemu EU ETS oraz apeli o jego korektę, w tym z ust kanclerza Niemiec, które były dotąd wśród największych zwolenników tego systemu. Kryzys trwa. Ukraiński operator Ukrenergo wprowadził 1 marca godzinowe terminarze wyłączeń energii elektrycznej. To skutek kolejnych ataków dronów i rakiet z Rosji w czasie, gdy nie ma postępów rozmów pokojowych. Jeszcze wieści ze świata. Ropa na przecenie. Wicepremier Rosji Aleksander Nowak zadeklarował, że rząd rosyjski podejmie działania na rzecz obniżki przeceny ropy Urals względem Brent do $10. Obecnie Rosjanie oferują przecenę nawet $34 ze względu na ryzyko związane z sankcjami Zachodu. Wydmuszka uranowa. Rosyjska służba geologiczna informuje, że tylko poniżej 10% złóż uranu w Rosji jest rentowne do wydobycia. To zagrożenie dominacji Rosatomu w sektorze paliwa jądrowego. Nowe poszukiwania ustępują wydatkom na zbrojenia. Integracja z Arabią. Unia Europejska zamierza wzmocnić misję morską Aspides na Bliskim Wschodzie oraz współpracę z Arabią Saudyjską w ramach Rady Państw Zatoki. Cel to deeskalacja i zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Arabia jest ważnym dostawcą ropy i paliw do Europy. Zielony pas i szlak. Chińczycy mają według Center for Research on Clean Air być największymi beneficjentami inwestycji w zieloną energetykę. Ten sektor dał im w 2025 roku ponad 15 bilionów juanów PKB. To prawie $2,1 biliona. Chińczycy wygrywają ceną z konkurencją. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.